Proszę. Fajnie, dzięki. To dzień dobry wszystkim. Rozumiem, że tytuł mojej pracy może za wiele nikomu nie mówić, więc ja spróbuję pokrótce wytłumaczyć, co rozumiem przez modele języków programowania, co to ma wspólnego z projektowaniem języków programowania i powiem też o efektach algebraicznych i wtedy dowiemy się w końcu, co to znaczy efektodzie i łapacz. To zacznijmy od projektowania. Jak to zwykle jest, gdy ktoś tworzy język programowania, no ma jakiś pomysł, pewien zestaw cech, które chce, żeby ten język miał. Następnie siada do klawiatury, klepie odpowiednio długo i powstaje jakaś implementacja. I wiele bardzo popularnych języków programowania w ten sposób powstało. Mamy chociażby taką Javę. No i cóż ma Java? Java ma tablicę, bardzo rozsądny pomysł. Fajnie jest mieć tablicę. Drugi feature Javy, o którym chcę wspomnieć, ma też dziedziczenie. To znaczy klasy, jeżeli mamy jakąś klasę, to możemy ją użyć tam, gdzie oczekujemy jej nadklasy. No i jest taka klasa object, która jest nadklasą wszystkich innych. Więc tutaj ta sama tablica, teraz ją traktujemy jako tablicę obiektów. Bardzo przydatne. I co się robi z tablicami? No, z tablic można czytać, można też do nich zapisywać. I napisy, jak się okazuje, też stanowią podklasę object, więc można do indeksu zerowego naszej tablicy przypisać sobie taki napis. I to zaczyna wyglądać niepokojąco, bo skoro to jest tablica intów, to możemy coś do jej elementów dodawać. I coś nam zgrzyta z typami, ale Java to wszystko zaakceptuje. Dopiero w trakcie wykonania obejrzymy taki piękny, długi błąd, że coś poszło bardzo nie tak. No dobra, to może innym udało się lepiej. Jakie inne języki programowania teraz cieszą się popularnością? No jest JavaScript. Musi być lepiej. I co można zrobić w JavaScriptie? No, JavaScript chce programiście pomagać najlepiej jak potrafi, więc jeśli typy nie do końca się zgadzają, on coś tam poprawi, coś zinterpretuje inaczej i wiemy oczywiście, że takie wyrażenie policzy się do 42, bo jakby inaczej. Z innych takich ciekawostek sam operator porównania, którego to używam, jest obiektem takiego znanego obrazka, więc rozumiemy, że tu nie do końca się udało. Do 3 razy sztuka. Pomyślmy o C++. To co nie wyszło z C++? Co jest źle w nim zaprojektowane? C++ jest zły w C++. Okej, to wiemy, jak tego nie robić. To jak zrobić, żeby jednak nam się udało? Wróćmy na sam początek. Mamy pomysł. To może zbudujmy go na solidnych matematycznych podstawach, żeby unikać takich problemów i od razu mieć wszystkie oczekiwane własności. I po pierwsze upewnimy się, że nie wyjdzie nam C++, tak? Nie będziemy mieć dziwnych zachowań, nie będziemy mieć takich problemów jak w tej Javie, a po drugie, jaka może być z tego korzyść, to przy okazji budowania tej całej matematycznej teorii wokół naszego pomysłu możemy coś zauważyć i stwierdzić, że może ten nasz oryginalny design trzeba zmienić. Może coś może być ogólniejsze, albo odkryjemy, że coś w ogóle było złym pomysłem i trzeba zrobić jeszcze inaczej. Takich narzędzi matematycznych chcemy do tego używać. Co mamy do dyspozycji? Od czego w ogóle zacząć? No, nie ukrywam, że ja lubię języki silnie typowane, więc weźmy to jako punkt zaczepienia. Typ funkcji, takiej, która na przykład tu jest syntaf int, trochę nam mówi. Może nie wiemy, jakie dokładnie liczby będzie nam ta funkcja zwracać, ale przynajmniej wiemy, że zwróci liczbę, nie zwróci nam nagle napisu, więc już jest trochę lepiej. Typy mogą być też polimorficzne, tak? Mamy jakieś programowanie generyczne. Może niektórzy wolą tak napisać to samo. Jeżeli mamy funkcję, która coś robi dla dowolnego typu alfa i jedyne, co z nim robi, to zwraca coś takiego samego typu, możemy mieć całkiem silne przekonanie, że ta funkcja jest dokładnie identycznością i niczym innym.
Więc mam nadzieję, że wierzymy, że typy są przydatne, tylko skąd mamy wiedzieć, że to rzeczywiście jest identyczność? No okazuje się, że narzędzia do tego są znane. Już są znane, nie wiem, jakoś w latach 60. został wypracowany taki pomysł, nazywa się relacje logiczne i u podstaw tego jest koncepcja, żeby sobie odpowiedzieć dla danego typu, jak wyglądają wyrażenia, jak powinny wyglądać kawałki programów, które się zachowują jak porządne wyrażenie tego typu. I to nie znaczy to samo, co sprawdzenie typu, bo możemy też równie dobrze mówić o wyrażeniach, których kawałki są spoza naszego języka, być może mamy jakieś FFI. Chcemy tylko mieć pewność, że zachowuje się tak, jak powinno. Czyli co będziemy robić? Już strasząc matematyką, każdy typ chcemy zinterpretować jako pewien predykat na kawałkach programów, które będą znaczyć to, czego chcieliśmy, więc zobaczmy jakieś przykłady. Jak wyglądają dobre kawałki programu, powiedzmy same wartości typu bool? No, jest to prawda, fałsz też taki jest, a inne rzeczy nie są. To coś bardziej skomplikowanego, funkcje. Funkcje z typu sigma w typ tau. Kiedy wiemy, że funkcja jest dobra? Co się robi z funkcjami? No, funkcję się wywołuje z jakimś argumentem i funkcja będzie dobra, kiedy będzie dobra dla każdego sensownego argumentu. No to rozważmy dowolny sensowny argument i go podajmy do tego v. I to musi być dobre w sensie zachowywania się jak typ tau. I całą tę zabawę można uogólnić z unarnych predykatów na binarne relacje. Jakoś tak. I teraz będziemy to czytać nie tylko, że te odpowiednie podwyrażenia się zachowują jak coś tego typu, ale też, że są sobie równoważne, to znaczy w jakimś sensie zachowują się tak samo. Jeśli gdzieś się pojawiają w programie, to można było zamienić jedno na drugie, nie zmieniając jego znaczenia. No i tutaj powtarzamy zabawę. True jest równoważne true, ale false'owi już nie jest równoważne. Innych rzeczy tam nie znajdziemy. No i funkcje są sobie równoważne, jeśli dla równoważnych rzeczy produkują równoważne wyniki. OK, było łatwo. I co to wszystko ma wspólnego z tym, co było na początku z projektowaniem języków programowania? Jak mówiłam, te relacje logiczne mają długą historię i gdy się wklepie coś takiego w Google, to najprawdopodobniej dowiemy się, że no, relacje logiczne to taka metoda dowodzenia różnych twierdzeń, jak poprawność systemu typów, czy terminacja, czy do pokazywania równoważności programów. I to jest wszystko prawda i to jest bardzo przydatne, ale to nie jest wszystko, do czego te relacje mogą być potrzebne. Znaczy, coraz popularniejsza staje się opinia, którą no, ja też wyznaję, że samo zbudowanie takiego modelu relacyjnego, zdefiniowanie tych relacji logicznych ma pewną wartość. I czemu tak może być? No, ponieważ te relacje mówią o tym, jak rzeczy się zachowują, to zdefiniowanie ich często wymaga bardzo solidnego zrozumienia semantyki języka, z którym pracujemy. No, po drugie, jak już mamy ten model, to możemy z nim jakoś pracować i na przykład zobaczyć, czy jest on odporny na pewne rozszerzenia języka. Jeśli nie, to jak trzeba było go zmienić i co to dla nas znaczy i czy takie rozszerzenia się nie gryzą. I to jest szczególnie wygodne, jak się pracuje z jakimś asystentem dowodzenia, jak Coq, kiedy możemy po prostu zobaczyć, czy dowody nam dalej przechodzą, jak coś zmienimy. OK. To już wiemy, czego będziemy używać, ale jeszcze nie wiemy do czego. Więc wszystko się zaczęło od takiego języka Fram, zanim on jeszcze był Framem. I oryginalnie chodziło o to, żeby przemyśleć sobie design efektów algebraicznych, tak żeby to było ergonomiczne, przy okazji miało te wszystkie pożądane cechy związane z tym, że programy nam się nie zepsują, jeżeli typy się zgadzają. No obecnie Fram pod opieką Piotrka Polesiuka, mojego promotora, jest rozwijany jako projekt studencki, więc jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, a interesują go takie rzeczy, to
zachęcam, ale co to ma wspólnego z moją pracą magisterską? No, w mojej pracy dla tego wyidealizowanego frama, który ma te efekty zrobione tak, jak to sobie wyobrażamy, mam zdefiniowane te relacje logiczne i to tyle, tylko tyle, aż tyle, nie wiem. No, ale o tym nic dziś nie opowiem, bo gdybym próbowała, to nikt by z tego nic nie zrozumiał. Więc w ramach pocieszenia opowiem coś o efektach algebraicznych we framie. I co efekty algebraiczne to jest taki bardzo ogólny mechanizm do zarządzania efektami sterowania. Więc zacznę od efektu sterowania, który każdy zna. To są wyjątki. Tutaj składni Occamla. Dla wyjątków instaluje się taki handler, czy też łapacz przy użyciu try. Wyjątek można rzucić, wtedy sterowanie przechodzi w to miejsce, gdzie definiujemy obsługę tego wyjątku i tutaj ta obsługa to jest po prostu zwrócenie 42. Do tej 13 nigdy nie dojdziemy. Wynik całości to będzie 42. I już we framie możemy wyrazić taki sam program i jak sobie odpowiadają poszczególne kawałki. No, łapacz, używamy innego słowa kluczowego, bo mamy ogólniejszy mechanizm, try by już nie miało za wiele sensu. Obsługę definiujemy za pomocą takiej specjalnej konstrukcji efekt i dodatkowo w tym miejscu, czy to ma jakiś pointer? Jakby miało. Nie ma, tak dobrze. OK, ale jest to race x, które jest tutaj tym efektodziejem. Czemu efektodziejem? No bo sprawia, że efekt się dzieje i efektodzieja używamy w tym miejscu, gdzie używaliśmy race'a, żeby coś się wydarzyło i żeby to sterowanie nam znowu przeszło w to miejsce, gdzie oczekujemy. I tutaj pod in mamy, jak poprzednio, ten obsługiwany kod. Dobra, ale efekty algebraiczne są trochę ogólniejsze, więc zobaczmy sobie, co zyskujemy. No, przy wyjątkach zawsze było tak, że jak już rzuciliśmy wyjątek, no to wykonujemy tę obsługę, ale nie możemy w to miejsce, gdzie wyjątek rzuciliśmy, wrócić. Przy efektach algebraicznych jest inaczej, znaczy mamy dostęp do tego resume, które nam pozwala wrócić w to miejsce, gdzie zawołaliśmy efektodzieja, który się tu nazywa ask29 i dalej radośnie sobie liczyć tę sumę. Ale to nie wszystko, bo możemy wracać w to miejsce wiele razy. I tak możemy sobie wyrażać chociażby niedeterminizm. Więc mamy operację flip, rzucania monetą. Ona raz wraca z true, raz wraca z false. No i w tym miejscu, gdzie tego używamy, to mamy tego ifa i raz wyprodukujemy 42, raz 13, a na koniec chcemy, żeby wynik był listą tych możliwych wyników obliczenia. I po to jest ta klauzula return. I to było dość zabawkowe, więc zobaczmy sobie kolejny zabawkowy przykład, ale który może będzie bardziej przemawiał do wyobraźni. Znaczy, za pomocą efektów algebraicznych możemy też wyrazić obliczenia z nawrotami. I niech będzie to program liczący trójki pitagorejskie do jakiejś określonej liczby. No to co? Musimy mieć jakąś funkcję, która nam wybiera niedeterministycznie trójkę, następnie sprawdzamy, czy ona w ogóle ma sens. Jeżeli ma, to ją zwracamy, jeżeli nie, mówimy, że obliczenie się nie powiodło. Więc mamy jakieś takie dwie operacje, ale one moralnie są związane z jednym efektem obliczeniowym liczenia z nawracaniem. I okazuje się, że to dość tanio można zrobić, znaczy korzystając z istniejących możliwości języka, nie dodając niczego specjalnego, można mieć wiele operacji, używając zwykłych rekordów. I to nie było oczywiste, że tak można. Wiele eksperymentalnych języków programowania z efektami tak tego nie robi, ale właśnie podczas definiowania tych relacji logicznych udało się zauważyć, że model to bez problemu wytrzyma prawie.
No i to nie wszystko. Można było zauważyć, że prawie dowolne rzeczy można tam wpisywać, żeby kodować wiele operacji, żeby kodować wiele parametrów, polimorfizm, ten fail, o czym nie wspominałam, był taki polimorficzny, typy abstrakcyjne, leta, cały ogrom rzeczy, które mi nawet nie przyszły do głowy. Czemu nie wyświetla ostatniego slajdu? To rozczarowujące. Bardzo chciałam wyświetlić ostatni slajd. O! Bardzo istotny slajd, to już podsumowując, bo mnie tu gonią. No fajnie, można powiedzieć, tu raz eksperyment się udał, jakaś przerażająca teoria i udało się tego użyć podczas projektowania, to czy ten eksperyment jest jakkolwiek powtarzalny? I to już poza zakresem mojej pracy magisterskiej, ale wydaje się, że tak, bo inne cechy Frama z Piotrkiem projektowaliśmy w bardzo podobny sposób. No więc tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to cóż, proszę Państwa, to już jest koniec. Wszystkim laureatom, finalistom bardzo gorąco gratuluję. Podziękujmy może im. Tak. Jak również promotorom, bo to też częściowo ich zasługa. Również Państwu, że dotrwali Państwo do samego końca. I cóż, do zobaczenia zapewne za rok. Tak, Panie Dziekanie? Ha. Dobrze, to było pytanie retoryczne. Dziękuję Państwu bardzo.